Dziś spotykamy się z Marcinem Drogomireckim z portali Gratka i Morizon znów i porozmawiamy sobie w ogóle o rynkach nieruchomości, o tym, co się dzieje na polskim rynku nieruchomości, indeksach cen mieszkań, czynszach, ale także porozmawiamy o tym, co się dzieje szerzej, dokąd rynek zmierza, czy wynajmować, czy kupować, co może być lepsze i jaka jest ufność konsumentów, bo to też jest ważne, ale jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam też w komentarzach, o czym chcesz nowe audycje, bo chętnie je zrobię pod Wasze dyktando. Marcin, dobrze, to zaczynamy od wykresu, który mówi o tym, jak zmienia się indeks cen ofertowych według Morizona i Gratki, ale jak zawsze mówiłem i przypominam, ceny ofertowe wbrew pozorom idą troszeczkę za trendem cen transakcyjnych, ale zawsze się opóźniają. Tak, dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. Cześć. Z przyjemnością prezentuję najświeższy odczyt indeksu cen mieszkań serwisu morizon.pl. Wynika z niego, że cóż, od prawie roku ceny ofertowe nominalne pozostają bardzo stabilne. To widać na wykresie. Ta półeczka z takimi niewielkimi zygzaczkami świadczy o tym, że ceny nie rosną, nie spadają, delikatnie wahają się w kolejnych miesiącach, natomiast co do zasady można powiedzieć, że stoją w miejscu. Ceny ofertowe, tak jak powiedziałem, ceny transakcyjne to tak naprawdę będziemy wiedzieli dopiero za jakiś czas po przeanalizowaniu cen, jakie są wpisywane do aktów notarialnych. W mojej ocenie ceny transakcyjne zaczynają już spadać. Łatwiej jest z właścicielami oferującymi mieszkania na sprzedaż negocjować stawki, szczególnie z tymi, którym zależy na szybkiej sprzedaży. Z uwagi na mniejszy popyt, mniejsze grono klientów, ci, którzy są zdecydowani sprzedać, no, są skłonni do negocjacji i te ceny transakcyjne są niższe od cen ofertowych. Drugi wykres to porównanie indeksu cen mieszkań, czyli tych cen nominalnych, z indeksem cen mieszkań uwzględniającym inflację. No i tu widzimy wyraźnie, że o ile nominalnie ceny, te, które widzimy w ogłoszeniach w portalach nieruchomościowych, o ile one są stabilne, tak jak powiedziałem, to uwzględniając to, że mamy wysoką inflację przekraczającą 16-17% w skali roku, realnie ceny w tej chwili są już w porównaniu z rokiem ubiegłym o około 11-12% niższe. Inflacja, że tak powiem, zjada wartość cenową mieszkań. Tutaj na tym wykresie, jak zapewne Państwo zauważyliście, wykres czerwony, linia czerwona pokazująca właśnie indeks cen mieszkań uwzględniający inflację jest nieco krótsza, a to dlatego, że za grudzień wskaźnika inflacji tego miesięcznego jeszcze nie ma. On zostanie opublikowany 16 stycznia, także wówczas ta czerwona linia się zaktualizuje. Póki co, jak widać, od grudnia 2021 roku indeks cen mieszkań nominalnych wzrósł o 3,6%. Przypomnę, inflacja w tym czasie to około 17%, a indeks cen mieszkań uwzględniający tę inflację spadł o ponad 11%. Co to oznacza? Że niesprzedane mieszkania, mimo że utrzymują ceny ofertowe stabilne, realnie są mniej w tej chwili warte. Ja tutaj dodam jeszcze, słuchaj, jedno, że też GUS niedawno, to w poprzedniej mojej audycji było, tym, którzy nie oglądali, to zachęcam, link na dole zamieszczę, było też o cenach pokazywanych przez GUS i o cenach na przykład pokazywanych przez deweloperów i rynek wtórny. I co ciekawe, to jest zależność jest taka, że na rynku wtórnym to już ten jakby spadek cen widać u deweloperów jeszcze
one w trzecim kwartale 2022 roku rosły, ale nie uważaj, że one naprawdę rosną, bo trzeba się zastanowić, kiedy deweloper sprzedaje mieszkanie. Czy sprzedaje je w chwili podpisania aktu notarialnego, umowy deweloperskiej czy umowy rezerwacyjnej. Między tymi umowami czasami jest 2 lata różnicy. I to fajnie widać na tym wykresie. Odsyłam do tego filmu, bo tutaj nie mam tego przygotowanego wykresu, kiedy na rynku wtórnym widać zatrzymanie, takie siodełko dotyczące okresu COVID, a ono dopiero prawie 2 lata później jest widoczne na rynku pierwotnym. Czy to znaczy, że wtedy na rynku pierwotnym spadały ceny? No niekoniecznie. To był skutek, ten widok na rynku pierwotnym to jest skutek tego, że GUS zbiera dane według cen transakcyjnych, według aktów notarialnych, w których cena transakcji, przypominam, mogła być uzgodniona rok, kilkanaście miesięcy, albo nawet 2 lata temu. Tak to wygląda. Przejdźmy teraz, Marcin, jeszcze do ilości ogłoszeń sprzedaży, bo to też jest ciekawe. Tak, to jest bardzo ważna informacja, bardzo ważny wskaźnik, ponieważ z niego można wysnuć bardzo istotne wnioski. Wiele osób spodziewało się, że te ceny gwałtownie i znacząco, ceny mieszkań na rynku wtórnym zaczną spadać po tym załamaniu sprzedaży. Tymczasem, jak przed chwilą pokazałem, te ceny tak naprawdę stanęły w miejscu. Co jest nominalne. Tak, nominalne. Z czego to wynika? Otóż wynika to z tego, że podaż nowych ofert wcale nie jest duża. To nie jest tak, że rynek w tej chwili kipi od mieszkań do sprzedania. Owszem, w skali, jak porównamy, to tak jak tu na wykresie pokazałem, rok do roku, ofert sprzedaży mieszkań i domów na rynku wtórnym jest o ponad 17% więcej, natomiast ich tak naprawdę wcale nie jest jakoś strasznie dużo, ponieważ gdybyśmy to porównali z marcem 2021 roku, ofert jest o ponad 20% mniej. Także tak jak mówię, to nie jest tak, że teraz serwisy ogłoszeniowe pękają od ofert sprzedaży mieszkań i domów, no i właściciele nie wiedzą, co robić i obniżają ceny. Wprost przeciwnie, tych ofert wcale nie przybywa dużo, właściciele nie są skłonni w tej chwili do sprzedaży, dlatego że wiemy, co z tymi pieniędzmi robić. Lokata to nie jest jakiś super interes. Jak sprzedamy mieszkanie, które być może wynajmujemy, to co innego, jaka inna inwestycja będzie nam przynosić konkretny, comiesięczny, całkiem niezły dochód. Także tak jak mówię, podaż nowych ofert na rynku nie jest duża, owszem ich przybywa, natomiast nie jest to jakiś lawinowy wysyp. Poza tym też działa to, co my zawsze wiemy o rynku nieruchomości. Ludzie, nazwijmy to, nie akceptują strat. Jeżeli ktoś dzisiaj chce sprzedać mieszkanie z powodów życiowych, to w zasadzie nie powinien się specjalnie nad tym zastanawiać, bo czy się rozwodzi, czy żeni, czy musi kupić, czy musi sprzedać to mieszkanie, zamienić na większe, na mniejsze, to powinien to robić, bo cykl sam gospodarczy trwa kilka lat. To zresztą wrócimy do tego wykresu, pokażemy to może też na tle na przykład Wielkiej Brytanii, to jeszcze zobaczymy, zastanowimy się w tej audycji, ale to jest ileś lat. Czy twoje życie może czekać 7 lat, dlatego że ty się rozwodzisz dziś, albo tobie się rodzi dzisiaj dziecko i będziesz czekał, teraz sprzedam mieszkanie albo kupię? Nie, to normalnie trzeba robić. Natomiast ludzie, którzy inwestują, czy też inwestowali, mają mieszkanie, liczą na to, że wkrótce nastąpi odbicie rynku. Kilka lat musicie poczekać na to odbicie. Co prawda rząd pracuje nad tym, żeby to odbicie było, obiecuje jakiś kredyt taki preferowany na stałej stopie, ale czy to wejdzie, to też zobaczymy. Tyle. Tak, o ile spojrzeliśmy przed chwilą na wykres pokazujący, jak zmienia się liczba ogłoszeń sprzedaży,
w serwisach ogłoszeniowych. Tutaj mamy wykres prezentujący liczbę ogłoszeń wynajmu mieszkań i domów w serwisach ogłoszeniowych. Tu podkreślę, to jest monitoring, można powiedzieć, całego rynku, wiodących wszystkich serwisów, to nie tylko z Morizona i Gratki. No i tu, jak widać, podaż ofert wynajmu mieszkań i domów w skali roku w porównaniu z ubiegłym rokiem jest mniejsza o 13%, a podkreślę, popyt jest dwukrotnie większy niż przed rokiem. To powoduje, że oferty wynajmu wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem i o ile może już nie notujemy gwałtownych wzrostów stawek czynszów, o tyle one oczywiście nie spadają. To, co ty pokazywałeś na tym swoim wykresie, ta niska podaż mieszkań w tej chwili na wynajem jest spowodowana po prostu tym, że mieszkania te zostały wynajęte mocno przez migrantów. Dokładnie. No i też podaż nowych mieszkań kupowanych pod wynajem też spada. No w tej chwili, skoro coraz mniej osób te mieszkania kupuje, także w celach inwestycyjnych, no to nowych ofert wprowadzanych na rynek przez inwestorów też automatycznie jest mniej. Perspektywa demograficzna Polski, która wygląda w ten sposób, że po pierwsze nam, patrząc się na samych Polaków, do 2030 roku albo trochę dłużej ma rosnąć ilość gospodarstw domowych, nie ludności, nie Polaków, tylko gospodarstw domowych, a to gospodarstwa domowe decydują o najmie, oraz patrząc się na napływ ludności do Polski, z której pewnie jakaś część pozostanie, to pokazuje, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem do inwestowania przez fundusze mieszkaniowe, PRS-y, chociaż władza raczej nic w tym kierunku nie robi, a raczej wręcz przeciwnie, stara się zniechęcać te fundusze do inwestowania w Polsce. Jak sądzisz, w którą stronę będzie szedł rynek? W stronę najmu czy w stronę posiadania własności? To znaczy tak, najpierw z czego wynika to dążenie do własności? No przez wiele lat, to znaczy tak, może zacznijmy od rysu historycznego. Wojny, przesuwanie granic, grabienie mienia, palenie, niszczenie, to nas dotykało systematycznie i Polacy, którzy budowali swój majątek w kółko, można powiedzieć, go tracili. Mówię w szczególności o majątku właśnie nieruchomościowym. Niezmiennie jest to dążenie, żeby ten majątek odbudowywać. Po II wojnie światowej zaczęło się to dziać, natomiast pamiętajmy, że za komuny no jednak własność prywatna to nie było to, na czym władzy zależało, więc też z tą własnością było ciężko. Po 1989 roku wolny rynek i w końcu Polacy, że tak powiem, w pełnej skali mogli zacząć ten swój majątek budować, dorabiać się, mieć mieszkania, domy na własność. No i to trwa. Zauważmy, że to od 89 to jest 33-4 lata. Jeżeli porównamy tą naszą historię budowania naszych majątków z historią Londynu, Paryża, Szwajcarii, no to nawet nie ma co porównywać. Tam ta własność jest budowana od wieków. Druga rzecz istotna, no to o czym powiedziałeś, co zapytałeś, czy PRS-y mają szansę się u nas rozwijać i w ogóle wynajem? Tak, jak najbardziej. Myślę, że to skierowanie, zwłaszcza młodych ludzi w kierunku wynajmu będzie się nasilać z uwagi na to, że po pierwsze, no właśnie w tej chwili i ceny, i kredyty trochę bardzo uniemożliwiają kupowanie tych mieszkań na własność, choćby na kredyt. Druga rzecz, no że świat się zmienia. Jeżeli byśmy kilka lat temu rozmawiali o tym, czy kupić samochód na własność, czy go wypożyczać, no to każdy powiedział, wypożyczać samochód, no gdzie, no samochód to trzeba mieć swój, on musi stać w garażu czy pod blokiem, ale mój. Tymczasem zobaczmy, ile jest samochodów do wynajęcia i młodzi ludzie
Ale wypożyczają. mówisz, przepraszam ci przerwę, o takim najmie krótkoterminowym na przykład samochodów, czyli Tak, to, tak, co tak, jest tak. popularne w dużych miastach, czyli chcę zamiast taksówką czy zamiast Uberem, to sobie wsiądę w samochód i pojadę, który wypożyczam za pomocą aplikacji, tak? Dokładnie, ale i samochód, i hulajnogę, i rower. Coraz więcej jest rzeczy, których nie musimy kupować. Możemy je wynajmować i normalnie, komfortowo z nich korzystać, nie ponosząc kosztów ich utrzymania w tym czasie, kiedy z nich nie korzystamy. Także myślę, że w młodszym pokoleniu to przekonanie, że jednak mieszkania nie trzeba mieć, można je wynajmować, będzie się rozwijać, no a obecna sytuacja będzie temu sprzyjać. Jeśli chodzi o PRS-y i inwestycje funduszy w budynki z mieszkaniami pod wynajem, moim zdaniem jest to nieuniknione, to jest normalne na Zachodzie i będzie u nas. Natomiast podejście obecnych władz do tego jest stricte populistyczne. Tak? Powiedzmy ludziom, którzy nie mogą kupić, a mogą to kupić te mieszkania fundusze, mówmy, że te fundusze są złe, bo one mają pieniądze, co więcej, jak będą kupować, to będą rosły ceny, więc klasyczne takie straszenie elektoratu tym, że ktoś im zrobi źle, a my, dobra władza, zrobimy wam dobrze, bo tym funduszom, które mogłyby kupić i wynajmować wam mieszkanie, my im będziemy kłody pod nogi rzucać. Ja nie jestem przekonany, czy masz rację, mówiąc obecna władza, bo szczerze mówiąc, w ogóle z tym wzbogacaniem się ludzi i tak dalej, to walczy chyba każda władza, która jest w Polsce ostatnio. Ustawa o ochronie praw lokatorów została wprowadzona już tak dawno temu i to jeszcze chyba nawet obecnej władzy to jeszcze nie było, w każdym razie tej partii chyba jeszcze nie było. I to jest ustawa, która uważam niszczy polski rynek, niszczy rozwój rynku najmu, bo podobnie tak jak ty, ja myślę, że rynek najmu w ogóle musi się rozwijać. Czy to będzie tak, że będziemy tak jak na Zachodzie, gdzie większość ludzi mieszka w mieszkaniach wynajętych, czy tak nie będzie, no to przyszłość pokaże. Natomiast najem umożliwia mobilność, umożliwia to, że jak nie chcę tutaj, wiesz, znalazłem pracę w innym mieście, no to się przenoszę. Umożliwia też łatwe dostosowanie mieszkań do potrzeb bieżących człowieka, bo słuchaj, na każdym etapie rozwoju życia potrzebujesz inne mieszkanie. Jak masz dzieci, no to duże mieszkanie, może dom, jak potem na starość, no to może takie małe i ekonomiczne, tak? A mamy do czynienia z tym, że starsi ludzie, którzy nie są w stanie utrzymać domu, często w tym domu mieszkają do końca, bo im nie przychodzi na myśl, że w ogóle powinni go zmienić. No zobaczymy, jak to z tymi najmami będzie. Fundusze na razie one mają marny udział w polskim rynku nieruchomości. To jest niewielki. Wielu jest takich, którzy je krytykuje, bo widzą, że na Zachodzie na przykład fundusze, szczególnie w miejscach, gdzie osiągnęły jakiś monopol, czy wręcz monopol, no to windują czynsze. To jest fakt i to nie ma co z tym dyskutować. Zobaczymy. Ja myślę, że polski rynek jest jeszcze, wiesz, daleko, dużo ma do zrobienia, a co do w ogóle prac, bo niektórzy też pytają mnie, a co będzie nowego w 2023 roku w nieruchomościach? No to oprócz licznych zapowiedzi, które są chyba faktami prasowymi o walce z funduszami, nie walce z funduszami, opodatkowania innych mieszkań, to jest jeden fakt. Wchodzą kooperatywy mieszkaniowe. Szczerze mówiąc, nie wiem po co ktoś uchwalił. Od 1 marca możecie Państwo tak obchodzić sobie spółdzielnie i budować w ramach kooperatywy. We trójkę się zbierzecie i możecie budować. Ale dlaczego we trójkę? Dlaczego, żeby dostać uprzywilejowaną cenę na przetargu, to musicie być małżeństwami? Tego to ja po prostu nie rozumiem. To jest dla mnie, i to słuchaj, ponad 440 posłów za tym zagłosowało. Czyli to nie ta obecna władza, to wszyscy przykleili kolejną łatkę na worek niedoboru inicjatyw prawnych, na worek problemów prawnych, dziurawości rynku budownictwa i rynku
i rynku nieruchomości. To się tak dłużej nie da budować. Ja wiem, że jakieś kooperatywy pewnie powstaną, ale czy one mogą być lekarstwem na całe zło? Dlaczego na przykład kiedyś była taka ustawa, która mówiła, że jeżeli ktoś buduje mieszkania, dom i tam są mieszkania pod wynajem i przez ileś lat wynajmuje, to dostaje ulgę w podatku dochodowym. Dlaczego to zabrano? Tak, no mieliśmy kredyty bez wkładu własnego, mamy domy bez pozwolenia. To wszystko są takie markowane pod publiczkę ustawy, które tak naprawdę nic nie wnoszą dla rynku nieruchomości. No, wnoszą niewiele, bym powiedział. O, tak powiem, że No, na tyle niewiele, że można to w kategorii nic. w zeszłym roku około 1000 domów budowanych tych do 70 metrów kwadratowych powierzchnia zabudowy, czyli według tej ułatwionej procedury, a domów wybudowano kilkadziesiąt tysięcy. Tak więc i ja widzę artykuły, o to się nie przyjęło, bo jest kryzys. Nie jest kryzys. Ta po prostu ustawa jest nieżyciowa. No dobrze, na koniec. Jesteśmy na początku 2023. Jak sądzisz, najbliższa przyszłość rynku nieruchomości, ceny, czynsze, w którą stronę pójdziemy? Daję Ci wolną rękę, absolutnie po fantazji. Super, dziękuję. No cóż, nie ma wątpliwości, że przed nami czas tak zwanego rynku klienta kupującego. Ten, który przyjdzie z gotówką albo z możliwością zaciągnięcia kredytu potwierdzoną przez bank, będzie, że tak powiem, na świeczniku. Do takich klientów będą musieli się dostosowywać oferenci i zabiegać o to, żeby ten, kto chce kupić, kupił właśnie ich ofertę. Jeśli chodzi o poszukujących, no to w końcu wraca ten czas, kiedy kupujący może wybierać, kiedy może się zastanowić, kiedy może rozważać, czy to mieszkanie, czy może taki dom, czy inne mieszkanie nie ma tej presji czasu, która była do niedawna, że coś się pojawiło, panie Kowalski, bierz pan, bo już jest 8 chętnych na ten lokal. Nie, to mamy za sobą i to jest plus, to nie oszukujmy się, mówimy o ochłodzeniu na rynku mieszkaniowym, tak, ale jest to korzyść dla tych, którzy mieszkania szukają, którzy chcą kupić właśnie mieszkanie, dom, działkę. Ten spadek popytu bez wątpienia jest na korzyść kupujących. Można negocjować cenę, to też jest bardzo ważne. Można zastanawiać się, czy kupić to mieszkanie, które ma fajny balkon, czy to, które ma lepszy widok, bliżej centrum. Krótko mówiąc, możemy wybierać. Ale jak długo ten raj potrwa, powiedz mi? Jak długo przewidujesz, że taki raj będzie dla kupujących? Znaczy ten raj tak naprawdę w mojej ocenie na razie będzie się rozwijał, bo tych ofert sprzedaży, mimo niewielkiego przybywania, napływu nowych ofert, summa summarum, oferta będzie cały czas rosła z uwagi na zmniejszony zbyt, schodzenie tych ofert z rynku. Tak więc najbliższy czas to niewątpliwie poprawa sytuacji dla kupujących, pogarszanie dla sprzedających. Ile to będzie trwało? No nie spodziewam się istotnych zmian w ciągu najbliższych miesięcy. Trudno powiedzieć, czy w tym roku coś się istotnie zmieni, czy ten program, który zapowiada rząd, czy on jakoś istotnie wpłynie na popyt i na ceny. No jest to gdybanie. Generalnie ten rok będzie dosyć ciekawy, myślę, no bo będzie to rok wyborczy, więc możemy się spodziewać różnych wrzutek, różnych obietnic, no może się wiele dziać, natomiast z zapowiedzi NBP wiemy, że cel inflacyjny, który kiedyś był tam wyznaczany na bodajże 2,5%, no jest to bardzo odległa przyszłość, więc ta dostępność kredytów szybko nie wróci do tych poziomów, jakie mieliśmy rok czy 2 lata temu. Także no raczej oswajałbym się z tym, co jest obecnie, z nadzieją na to, że będzie się poprawiać, ale nie prędko. To nie jest kwestia miesiąca, czy 2, czy 3. Raczej jest to kwestia co najmniej kilku kwartałów.
Ja bym też się zgodził z Tobą. Czy program rządowy w sensie tani kredyt, ten gwarantowany kredyt wejdzie, no to w ogóle zobaczymy, czy to wejdzie. Miałby wejść pod koniec tego roku, jeżeli w ogóle by się pojawił. Zobaczymy. Deweloperzy, trzeba powiedzieć, dostosowują się do sytuacji, więc ograniczują budowę nowych mieszkań. Co jeżeli by wszedł na przykład ten program rządowy, jeżeli by KNF rozluźnił, wiesz, kryteria dawania kredytów, poza tym no jednak zakładamy, że ta inflacja będzie spadać, więc ten WIBOR czy tam WIRON, co to będzie, to nie wiadomo, też będzie niższy, więc kredyty będą bardziej dostępne. To wskazuje na to, że w pewnym momencie może na rynku pojawić się więcej pieniędzy. I to się może zderzyć z mniejszą podażą mieszkań aktualnie budowanych, bo to załamanie w produkcji budowlanej i w rozpoczynanych budowach jest ogromne. Ale to jeżeli by nastąpiło w ogóle, to pod koniec tego roku, może w przyszłym roku, zobaczymy. Wobec tego moja porada jest taka: korzystajcie, kupujący, z tego raju, w cudzysłowie, z tego raju, i po prostu może jest to dobry okres, żeby już się zacząć temu rynkowi przyglądać. Poza tym też nigdy chyba nie należy liczyć na to, że ja muszę koniecznie kupić na samym dołku, a sprzedać na samej górce, bo to nawet w nieruchomościach nie jest takie proste. Tak, no tak jak już wcześniej powiedziałeś, jeżeli kupujemy mieszkanie dla siebie, no to jak gdyby nie ma sensu celowanie, kiedy ono będzie najtańsze. Celujemy wtedy, kiedy ono jest nam potrzebne, bo nie wiem, żenimy się, wychodzimy za mąż, zakładamy rodzinę, rodzą nam się dzieci, zmieniamy miejsce zamieszkania, wyprowadzamy się od rodziców i to wtedy kupujemy. I jak gdyby dostosowywanie naszego życia do cen mieszkań, no to chyba jest tak naprawdę nierealne. A tak jak powiedziałem, wybór na rynku jest w tej chwili większy i moim zdaniem będzie jeszcze większy. Czas wyjść, to co też mówisz w swoich programach, których jestem wiernym fanem, czas wyjść sprzed komputera, kontaktować się z oferentami, rozmawiać, negocjować, zobaczyć ten świat, że tak powiem, na żywo, a nie tylko na ekranie ceny, bo one, jak pójdziemy i porozmawiamy z oferentem, często są zupełnie inne niż te, które widzimy na ekranie komputera. I to jest święta prawda, dlatego jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, koniecznie subskrybujcie ten kanał, ale wyjdźcie, tak jak Marcin powiedział i jak ja powiedziałem już wielokrotnie, wyjdźcie sprzed komputera, zobaczcie, że naprawdę można negocjować. Nie czekajcie na obniżki u deweloperów, tylko pójdźcie z nimi rozmawiać. Może się okaże, że dostaniecie miejsce garażowe za prawie darmo. Zobaczcie, rozmawiajcie. Świat realny jest piękniejszy niż świat wirtualny. Jeżeli chcesz, żebyśmy zrobili audycję pod Twoje życzenie, napisz nam w komentarzach temat, który Cię interesuje. Zapraszam do korzystania z naszych szkoleń oczywiście i do wspierania naszego kanału, bo wspierający zawsze mają więcej. Cześć! Do zobaczenia.